Cześć, witajcie ponownie w grze Dziedzictwo Hogwartu. Poprzednim razem odbyły się nasze pierwsze zajęcia latania na miotle. Dodatkowo kupiliśmy sobie miotłę i dzisiaj spotkamy się z profesor Wesley. Chciała ona się z nami spotkać w dość nietypowym miejscu. Zobaczymy, o co chodzi. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Dobra, przypiszmy sobie je gdzieś. Evanesco sprawia, że przedmioty znikają, a także przywraca kamień księżycowy, gdy zaklęcie zostanie rzucone w pokoju życzeń. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Leviosa. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dobra, zobaczmy, co to za list. A, czekałem na ciebie całe wieki. Może przedzielono ci kilka cali pergaminu więcej niż się spodziewałaś. Proszę, daj znać, jeśli chcesz się jeszcze spotkać. Pozdrawiam, T. Ciekawe, kto to może być. Revelio. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Tutaj widzę jakieś skrzynki. Revelio. Jeszcze napijmy się herbaty. Compulso.
Also, Oj, nie ten czar. Akio. Accio. Zobaczmy, czy uda. O, właśnie. Revelio. No jeszcze tutaj jeden worek jest. Chyba jakoś inaczej tam trzeba wejść. Chyba, że go przyciągnę za pomocą Akio. Accio. O. Nawet nie wiedziałem, że tak się da. Dobra, możemy iść dalej. Stop them! No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Revelio. O, kolejny list. Pokój poczuł się urażony, bo nie wzięłam kąpieli. I pyskaty. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Tam coś jeszcze jest? Ale to chyba... To chyba dopiero będzie. Accio. Dobra, zobaczmy, czy coś tutaj w środku jest. Revelio. Wychodzi na to, że nie, ale tutaj obok jest skrzynka. Tylko jak się tam dostać? Może trzeba wskoczyć przez skrzynkę? Nie, też nie. Revelio. I hope that house elf can find us in here. Revelio. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well
Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Odblokowano biurko opisu. Użyj go, aby odkryć magiczne właściwości dowolnego, niezidentyfikowanego wyposażenia. No zobaczmy, czy takie mamy. Nie. Brak. Nothing to identify. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. No dobra, to przypiszmy sobie te zaklęcie. Zaklęcie wyczarowujące. Wyczarowuje przedmioty, gdy zostanie rzucone w pokoju życzeń. I zobaczmy, jak to działa może tutaj. Eliksiry. Zielarstwo, narzędzia. Dobra, zacznijmy może od eliksirów. Małe naukowe stanowisko do eliksirów z jednym palnikiem. Małe botaniczne stanowisko do eliksirów z jednym palnikiem. Eklektyczne i gotyckie. Ok, czy one różnią się jedynie stylem. Dobra, spróbujmy ten pierwszy. Zostawmy go może tutaj w rogu. Dobra, i teraz naukowy stół zielarski z jedną małą donicą.
Dajmy go tutaj obok. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Czy wszędzie mogę używać transmutacji? Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Chciałbym dowiedzieć się więcej o smyku. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Dobrze, dziękuję. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Okej, to myślę, że możemy od razu z nią porozmawiać, żeby nauczyć się kolejnych zaklęć. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. No dobra, to już mamy. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Dobra, mamy wyczarować 5 dekoracji ściennych i 5 dekoracji podłogowych. Zobaczmy, gdzie to będzie. Dywany, meble. Tutaj są niby jakieś dekoracje stojące. Wiszące zdoby, o, to będą dekoracje ścienne. Ale mamy właściwie tylko lustra. Dobra, zobaczmy może jakieś inne dekoracje. Może w innej kategorii? A, są obrazy, dobra. Może ten. Okej, i może jeszcze jakiś inny, na przykład ten nietoperz. Okej, to zostały dekoracje podłogowe. Tutaj mamy krzesła, stoły, statuetki, ale to jest wszystko zablokowane, i dywany. Dobra, weźmy może jakiś dywan. Zobaczmy, jak to wygląda. Coś mi się tutaj psuje, nie mogę wstawić, nie wiem czemu. Dobra, wstępnie może dajmy go tutaj.
To się później i tak zmieni. No, działa to tak jak chcę. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Dobra, może najpierw usuńmy te dywany. Przypiszmy sobie nasze nowe zaklęcie. Ok, tutaj mamy wszystko zablokowane. Może spróbujmy zmienić styl tego. Styl botaniczny, eklektyczny i gotycki. Ten jest całkiem ciekawy, może na razie go zostawmy. I kolory. Może wybierzmy czarny. Ok, zostało zmienić rozmiar przedmiotu. Tutaj nie widzę takiej opcji. Może spróbujmy z czymś innym. Na przykład z lustrem? Okay. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Nie, Try tutaj się nie da using the zmienić. designs on the floor or balcony. Dobra, zacznijmy od podłogi. O, ta jest całkiem fajna. Dobra, zostawmy tą botaniczną. Tak, zmieńmy w całym pokoju życzeń. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Okej, a więc mamy wnętrze skąpane w świetle księżyca, naturalny, pierwotny wygląd, albo najłatwiej jest mi skupić się w ciemnych, tajemniczych wnętrzach. Zobaczmy może światło księżyca. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. No i to jest klimat. Quite a difference. Of
course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Dobra, zobaczmy, co to za pomieszczenia tutaj obok się pokazały. Okej, czyli możemy zmienić wygląd całej ściany. No fajnie, tutaj właściwie mamy cały dom dla siebie teraz. Zobaczmy ten posąg. O, ten jest fajny. Dobra, może zasadźmy jakąś roślinkę. Co my tutaj mamy? Dyptam do eliksiru wiganowego. Malwa do łamigłówek Merlina. To może zasadźmy malwę, bo nie pamiętam, ile jej mamy, a na pewno się przyda. I jakie możemy zrobić eliksiry? Tutaj nie mamy składników. Tutaj też. Może zróbmy eliksir wigenowy. Myślę, że zawsze się przyda. Ok, 15 sekund. Wszystko się dzieje teraz automatycznie, a my tylko przychodzimy na gotowe zebrać przedmioty. Dobra, zobaczmy, czy Smyk ma jeszcze coś do powiedzenia. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What's... A nie, u niego można zmienić tylko atmosferę w pomieszczeniu. Actually, perhaps another time. Dobra, zobaczmy, jakie jeszcze mamy misje. Dobrze, może zajmijmy się zadaniem od profesora Sharpa. Ok, a więc musimy zdobyć i wypróbować eliksir niewidzialności oraz napar gazowy. Ok, mamy zrobić napar gazowy. Niestety brakuje nam składników
figi abisyńskiej i trupiego fetoru. Oraz do eliksiru niewidzialności brakuje nam smarków trolla. Dobra, to zróbmy tak. Ja się na szybko wybiorę na małe zakupy do Hogsmeade i zaraz do was wracam. Dobra, a więc w międzyczasie uważyły nam się obydwa eliksiry. I moglibyśmy je wypróbować tak na sucho, ale myślę, że najlepiej będzie, jak wypróbujemy to na jakichś przeciwnikach. Dobra, rozejrzałem się trochę po okolicy i natrafiłem na obóz goblinów, który wcześniej już udało nam się wyczyścić, ale okazuje się, że znowu są tutaj przeciwnicy, więc myślę, że będą to dobre obiekty doświadczalne. Także zróbmy mały desant z powietrza i wypróbujemy zaraz napar gazowy. Dobra, eliksir niewidzialności. Po wybiciu osoba staje się niewidzialna. Wrogowie natychmiast tracą ją z oczu i przez pewien czas nikt nie może jej dostrzec. Niestety trwa to tylko 4 sekundy. Napar gazowy. Eliksir wywołujący wokół osoby go pijącej burzę, która ogłusza i zadaje obrażenia pobliskim przeciwnikom. I to już trwa 30 sekund, więc całkiem długo bym powiedział. Może zaczniemy od tego. Dobra, znajdźmy jakichś przeciwników. Jeszcze sobie tylko zmienię zaklęcia. Tego może zabijmy od razu, bo będzie nas ostrzeliwał. No i gdzie jest reszta? Tylko ten jeden jest na dole? Poszukajmy może tutaj gdzieś obok. No dawaj, dawaj. Dobra, jest drugi. Dobra, wybierzmy napar gazowy. Okej, w ten sposób to działa. W sumie to całkiem mocne. Ciekawe, czy znowu tutaj wrócą. Trzeba będzie kiedyś jeszcze zobaczyć. Z ciekawości. Dobra, a my tymczasem wróćmy do profesora Sharpa. Dobra, wykonaliśmy zlecone przez niego zadania. Możemy się wybrać na zajęcia, ale to już w następnym odcinku, do którego was serdecznie zapraszam. Cześć.